Hi guys, welcome back. It's a beautiful day, another beautiful day in Archolos. The sun is shining, and let's quickly have a chat with our master. Then we can talk to Bradlock. So, what does he have to say? Dołączyłeś do Araxos? Nie Yeah. powiem, żebym szczególnie szanował twój wybór, ale rób co chcesz. To twoje życie. Oby tylko twój wybór oznaczał, że mogę ci zlecać też prawdziwie bojowe zadania. Bez wątpienia. Jak tylko będziesz coś miał, to daj znać. Nie omieszkam, nie omieszkam. Special assignments, huh? How are you doing? Co słychać? Zapach palonego węgla drzew. Wierz mi, chłopcze. So no new assignments, huh? Let's. Can I start training? Do roboty. Is it free? No, you're actually asking for money. Come on, I'm your apprentice. I'm making you money. And you're asking me for. Okay, let's. You're asking me for gold, huh? Fine, fine, fine. Let's produce that slave driver, which is a very suggestive name for a. That seems to be a huge. It's not like a hammer. It's a mace. It's more like a very ugly-looking, mean mace, Hey! which we are gonna sell it to Odgar. I have a weapon for sale. Solid weapons. No, solid weapons. Slave driver. No i 625. Cool, cool, cool. So, any new... Does this do anything? Because I have picked up some raw steel, but I have no freaking clue what to do with them. I mean, I know I can interact with this stuff. Hey, doggy. Hey, Night Eyes. Oh, who's your happy little doggy? You are a huge dog, by the way. This is a mastiff of a dog. Bet you're gonna eat a lot. Okay, let's go to Bradlock. Hi, Siggy. Let's go to Brady and pick up the quest from him. Let's equip our Knight's Blade. And yeah, let's equip our Knight's Blade and just go and talk to Senor Bradlock. Bradlocka. Bradlocko. Okay, and the quest he's gonna give us is gonna be related to the vineyard, the succession of the vineyard between the two disputing brothers, aka Hodwig, which we already met, and his brother Andreas. Now there are basically three ways to complete this quest. I'm gonna give you a minor spoiler. As you can imagine, you can either A, choose to side with Haldwig, B, choose to side with Andreas, or C is the more difficult approach, but it's the most rewarding story-wise in my opinion. You can try to reconcile the two brothers so they can both joint rule the vineyard. Now I'm curious, are those plants done? Because I know we planted them a few days ago. Have they started growing? Not entirely sure, I can't tell. Let's ask the mister up here. And I know, by the way, there are secrets in the houses. Just like Gothic 2, there are hidden switches. Czy rośliny są już dojrzałe? Chłopcze, No. Co masz? wszystko czego... Yeah, elixir of strength. We do have some gold. Let's buy the elixir of strength, sure. Co masz? Wybierz! And we also have an elixir of life, which is also equally expensive. But there are some stuff we can sell, no? We did pick up a few jewels and a bunch of other stuff we could potentially sell. This diagram we don't need, by the way. I'm not gonna specialize in bow crafting because that would imply us putting way too many of our learning points into too many directions. Cannot sell this rat poison, but I do hear there's a different quest that asks for this rat poison later on. So we're gonna keep a hand on it. Ilość wydobytego kruszcu.
Dodatkowo What are you przypominamy, saying, dude? że wszyscy skazańcy z wyrokami dłuższymi niż 5 lat w Yeah, celi yeah. mogą liczyć Can I na get some skrócenie wyroku subtitles, i please? odbycie go pracując No. jako kopacz. W ten sposób Kować. wszyscy, którzy zboczyli ze Kować. ścieżki prawa, Kować is a mogą common powrócić Slav do name. szanowanych obywateli. Reminds me of Takeshi Kovacs from the Altered Carbon series. Very good book, by the way. Very good book series. A bit dark, a bit grim. But I do recommend it. If you're into dark sci-fi with a lot of philosophical undertones, go for it. It's a super awesome book. The writer usually has a lot of dark tones in his books, so let's save here as Bradlocki. Okay. So yeah, Morgan, the author of Altered Carbon, definitely recommended. Let's talk to Bradlock. Can I apply for a A loan? mogę ubiegać się o pożyczkę? Nie znam cię, chłopcze. A to znaczy, że nie możesz. Zresztą sam mówiłeś, że jesteś... Okay, do you have a job? Masz może dla mnie jakąś robotę? Mówiłem ci, nie znam cię. Nie ma mowy. Przysłał mnie tu jeden z twoich ludzi. Mówił, że może ci się przydać ktoś, kto ma zaufanie wśród mieszkańców winnicy. Nie odpuścisz łatwo, co? Jest pewna sprawa, która spędza sens powiek Volkera. Miałem jego prośbę przekazać komuś z naszych ludzi, ale skoro już tu jesteś, trzymaj. Przeczytaj dokładnie, co trzeba zrobić. Jeśli się sprawdzisz, polecę cię Volkerowi. Okay. Co? So, order from Volker received. Let's see what order we got. So, a letter from Volker. The Valerio brothers conflict has gone on far too long. How would Volker sound? How would parsimonious evil moneylender slash usurer sound? It cannot allow this feud to negatively affect Archolos' reputation on the continent. If the matter of the inheritance is not cleared up quickly, I fear that the wine trade will suffer greatly. Hallweg, as the older brother, expected to receive vineyard as an inheritance, but Valerio decided to play a prank on him and bequeathed it along with the estate to his younger brother, Andreas. Boy had head for business. It was to be expected. Hallweg was furious when the will was read out and drove Andreas out by force. Now they both aimed to prove their superiority of their rights to the estate. Study the ground, says the potential of one and the other. It does not matter which of the brothers take full control of vineyard. Situation is to be stabilized for the good of all Archolos. Bradlock will provide you all the legal support if any of the bureaucracy becomes necessary. You know what to do. Okay, let's yeah, I have no idea why I made that accent. It was just the first accent that came to mind. Mam I'm parę sorry pytań. if you had to suffer for Mogłem that. się tego spodziewać. Pytaj. Yeah, I'm sorry if you had to suffer for that. What can you tell me about Andres? Co możesz mi powiedzieć o Andreasie? Młodszy z braci Valerio. Według testamentu to on miał przejąć wielką winnicę, dopóki brat nie wypędził go z domu. Okay. Andreas ma teraz bliskiego współpracownika, Gerharda. Moim zdaniem lepiej nadawałby się do prowadzenia interesów. Volker czasem się z nim spotykał i był pod sporym wrażeniem. Wierz mi, to nie jest człowiek, któremu łatwo zaimponować. He's an impressed man, not men. Gdzie go Okej. znajdę? Jego rodzina ma dom w górnym mieście. Zaraz zawołam któregoś z chłopaków, by poinformowali strażników, że Andreas cię oczekuje. Odeskortują cię do bram. Coś jeszcze? Nice whistle, man, especially since you're wearing gloves. Wiesz coś o Holdwigu? Niewiele. Jako starszy z braci spodziewał się, że to jemu ojciec przepisze spadek w całości. I mocno się przeliczył. Podobno ojciec zawsze trzymał go blisko, więc na uprawie winogron z pewnością się zna. W mieście bywa rzadko. Nie wydaje mi się, by potrafił dobrze zająć się handlem. Gdzie go szukać? A jak myślisz, gdzie może być obecny właściciel winnicy? Zapomnij, że pytałem. Już zapomniałem. Yeah, okay. And, Mógł...
Okay, that's all the questions. Co How are you Co? doing? Próbujesz się wkupić w moje łaski? Lorenzo nie płaci już tak dużo jak kiedyś? Aha. Biegnij za mną! Zaprowadzę cię do Starego Miasta. Okay, let's go to the old town. And normally we cannot enter the old town, but Volker is gonna put in a good word for us, just this once, so we can enter just to talk to Andreas. Andreas mnie oczekuje. Ludzie pana Volkera poinformowali mnie, że przyjdziesz. Zaprowadzę cię do niego. Nim wyruszymy, posłuchaj mnie uważnie. Trzymaj się blisko i nie odstępuj mnie na krok. Jeśli zapragniesz spacerku, nie będę miał innego wyboru, jak nauczyć cię manier siłą. Czy to jasne? Zrozumiałem. Prowadź. Yeah, here's the thing. Besides the fact that his armor looks a bit rusted, if you really look at it, which isn't really a good sign. I mean, soldiers should maintain his weapons and gear. If we try to leave his side, any NPC that can engage in dialogue with us will just shout "Alarm!" and people will start attacking us. And since we're Marvin, they're pretty much all invulnerable. We can't even kill them. So yeah, we're in big trouble if okay. This is the house. Let's just gonna quickly save my game. Over here. I wanna sneak around. Okay, let's okay. No. I want you to enter the... Sir, can you... To tutaj. Życzę miłej wizyty. Gdy skończysz, wróć do mnie. God freaking damn it. Okay, let's quickly sneak around. Okay, we managed to grab a couple of items before... Skończyłeś rozmowę? No. Okay, so what else can we... We can pilfer one of the book stands. Actually, a couple of the book stands. For some magical parchments. Skończyłeś? No, I am not done talking. Just wanna pilfer some book stands. Leave me alone, for freak's sake. There's also this leather bellows over here. Okay, so Andreas is way over here. Our question is, can we put the guy to sleep? And second question, if we sneak around, is our crime gonna be reported? Probably. So better not risk it. Let's just talk to Andreas. Ej, ty! Witaj. To ty jesteś synem Valerio? Tak, nazywam się Andreas. O co chodzi? I heard you're having trouble with your brother. Obiło mi się o uszy, że masz problemy z bratem. Wygląda na to, że plotki rozchodzą się szybciej niż podejrzewałem. Masz rację. Mam problemy, ale z pomocą Gerharda sobie poradzę. Może ja też mógłbym pomóc? W aktualnej sytuacji każda pomoc jest mile widziana, ale pewnie zażądasz czegoś w zamian, prawda? Cóż, chyba każdy chciałby mieć przyjaciela we właścicielu ziemskim. O, widzę, że trafiłem na kogoś z olejem w głowie. Kogoś, kto rozumie, że znajomości mają większe znaczenie od sakiewki ze złotem. W takim razie od czego mam zacząć? Musimy dowiedzieć się, jak na działania mojego brata zareagowali pracownicy. Idź do winnicy i dowiedz się, co o nim myślą. Nie ma sprawy. By oszczędzić ci trudu, będę czekał na wieści w pękniętej strunie. Jeśli nie wiesz, jak się tam dostać, to przewodnicy gildii cię tam z chęcią zaprowadzą. Okay, and let's help ourselves to his stuff. Skończyłeś rozmowę? Yes, I am. Tak, wszystko załatwione. Dobrze, odprowadzę cię. Spróbuj się oddalić, a to miejsce stanie się twoim grobem. Yeah, okay. The question is, can we... Yes, we can.
Now, it's very important not to move too far away from the guard, because we're gonna get a message on screen that says you're too far away from the guard, or they're going too far away, yeah, blah blah blah. At least we got all we could get in the house, which is good, which is super awesome. Anything else we can quickly loot? No. Beautiful place. You can actually see it. This is similar to the upper quarter in Gothic 2. Okay, can you just leave me alone now? Gonna engage in dialogue with me? Do I still have to follow you? Jak kiedyś zapracujesz na taką pozycję jak moja, będziesz mógł swobodnie chodzić po starym mieście. Chwila. Yeah. Can I cannot loot your stuff. Hola, Przed się... nie ma przej... Why not? Dlaczego? A masz O jak... Nie wiedziałem, że... Myślisz, że przepuszcz... Skąd zdobyć? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub... Uh-huh. So yeah, we basically need a pass from Lorenzo just to enter the old town, which we cannot get just yet. I think we can get one in chapter 3, maybe? Speculating right now, I have no idea. I'm assuming it's in chapter 3. So, do I need to report to Bradlock, or can I just simply go to Valerio's vineyard and try to see how, uh-oh. Almost got stuck there. How to see how I can reconcile the two brothers. Have a quick few questions. Nice haircut, dude, by the way. Black hair with just a bit of white, really dashing. Gives him a roguish impression. I assume I cannot climb up here. That would be correct. Does this guy have... Coś za jeden. Yeah, he still doesn't like us. Okay, so let's see, how are we doing? Yeah, still very far away from leveling up. Okay, let's just go to Valerio's vineyard in this case. Okay, guys, we are at Valerio's vineyard, so let's talk to our main man, Liam, and let's find out what we can do about... Oh, we can't. Huh. Well, I guess Liam doesn't have anything to say. In that case, let's talk to Mr. Holdvig and see what he has to say about this whole boys' farm. So our goal is basically to get these two brothers back together. I come to you with a delicate matter. Przychodzę do ciebie w pewnej delikatnej sprawie. Podobno wyrzuciłeś stąd swojego brata. Możesz mi powiedzieć, o co poszło? A poszło o to, że chciał odebrać mi moją winnicę. Jestem pierworodny, więc to ja mam do niej prawa. Na pewno możecie dojść do porozumienia. Ja tylko walczę o swoje. Co się wydarzyło, to się wydarzyło. Przepraszać nie będę. Dlaczego w ogóle o to pytasz? Chciałbym ci pomóc. Co? Tak po prostu? Jaki masz w tym interes? Znajomość z właścicielem najsłynniejszej winnicy na świecie jest raczej sporo warta, nieprawdaż? Oczywiście, że tak. Dobrze, skoro już tutaj jesteś, to możesz mi w czymś pomóc. Chcę, by ktoś niezależny wypytał moich pracowników o ich opinię w całej tej sprawie. Dzięki temu będę mógł lepiej zabezpieczyć interes. Sam rozumiesz. Okay. Masz jakieś podejrzenia? Zacznij od starego Liama. Zawsze miałem wrażenie, że wolał Andreasa. W takim razie biorę się do pracy. Świetnie. Powodzenia. Okay. Does he have anything else to say? He does not. And I think from this point on, one of the whatchamacallit, one of Volker's men will actually start tailing us. Ask about the brothers' conflict. Co myślisz o ostatnich wydarzeniach w winnicy? Co tu wiele mówić. Jak to u bogatych. Wojują ze sobą, żeby mieć jeszcze więcej dla siebie. Szkoda tego Andreasa. Znam go odkąd jeszcze był małym chłopcem. To inteligentny i pomysłowy człowiek. Szkoda, że nie może się dogadać z Holdwigiem. Okay. Hej, ty! Then this is probably gonna be... How are you doing? Odkąd Holdwig... Okay. Nieźle Czy ja ci wyglądam na kogoś, kto, nie chwaląc się, Okej. potrafię przyłożyć?
Yeah, he can teach you some combat Hey. stuff. Not interested. What Kogo about this guy? wolisz, Holdwiga czy Andreasa? Jasne, że Holdwiga. Facet z krwi i kości, w dodatku pierworodny. Tak jak mówi tradycja, to jemu należy się majątek. Cokolwiek się między nimi dzieje, to Andreas powinien jak najszybciej odpuścić. Przedłużenie konfliktu może doprowadzić winnicę do ruiny. Okay, let's keep on asking a few. Hej, ty! Co myślisz o wyrzuceniu Andreasa przez Holdwiga? Pan Valerio, święcia danosie nad jego duchem, jeszcze do końca nie ostygł. A Holdwig już zaczął wojować o majątek. Moim zdaniem tak nie przystoi. Powinien ponieść konsekwencje. Gdyby Andreas częściej przykładał ręce do pracy w winnicy, zamiast czubek nosa do książek, pewnie wszystko potoczyłoby się inaczej. Okay, and I'm yawning a lot because I'm so tired. So I think we need to talk with Co one of these myślisz o wyrzuceniu? farmers. Pan Valerio, święcia danosie nad jego duchem, gdyby Andreas częściej Okay, so he has the same opinion. So it's pretty much divided, 50-50 it seems. Now the trick is to solve this quest the way we want. We want to talk to. We want to talk to this guy. Co myślisz o konflikcie Andreasa i Holdwiga? Jakim konflikcie? Holdwig zrobił to, co powinien był zrobić Trzymam jego stronę, bo miejsce winiarza jest przy Okay, we need to go back to Liam because Liam has some interesting thoughts on the matter. So apparently Valerio left a will, but he actually never finished it. So yeah, this guy is gonna start tailing us wherever we go. And presumably he's gonna be our shadow, reporting everything we do to Volker. Now, I am curious. Can we actually damage this guy? Can we technically lure him to a different spot? I'm just curious if he takes damage in the first place. So... I can't even target him. Odłóż broń, widzisz? To nie było takie trudne. Trzymaj się z dala ode mnie z tą Yeah. magią. Widzisz? To nie było takie He trudne. doesn't even take damage. He doesn't even take damage. It's kind of unfair. So this guy is basically gonna tail us, and presumably he's gonna report everything we do back to Volker. Now here's the thing. From what I understand, Volker has the vested interest for the vineyard to be as weak as possible. Ideally, he wants the vineyard to go to Holwig because he doesn't really have a head for business, right? So, because he doesn't have a head for business, presumably Volker wants to manipulate Holwig, and to what I suspect is to simply gain ownership of the vineyard itself. Which is why, if we get the two brothers back together, Volker is probably not gonna like that in the long run. Now, let's talk to old Liam. Co myślisz o konflikcie Andreasa i Holdwiga? To najgorsze, co spotkało winnicę od wielu lat. Nigdy bym nie pomyślał, że na starość będę musiał patrzeć, jak synowie Valeria skaczą sobie do gardeł. Okay. Co słychać? Zbiory są Each other at their throats. I got to know the opinions of the vineyard. And now we need to keep talking to these farmers Ej, ty! until one of them mentions something about a will. So that's the real trigger that we need. We need somebody to... I think it's Kto this według guy. ciebie powinien rządzić winnicą? Sądząc po twojej twarzy, należysz do tych, co nigdy nie dadzą spokoju. Okay, it's this guy. Ani Holdwig, ani Andreas. Zadowolony? Dlaczego? Valerio na pewno by chciał, żeby opiekowali się jego dziedzictwem wspólnie, a nie walczyli jak ścierwojady o padlinę. Rozmawiałem nawet o tym z Liamem. Jaka szkoda, że nie mamy wglądu w testament Valerio. Na pewno jest tam odpowiedni wpis. Okay, and that's the trigger that we actually needed. Now we can go back to old Liam and ask him about the will. So this is actually a semi-convoluted quest. We need to get the will. Możesz mi opowiedzieć więcej o konflikcie braci?
Widzę, że jesteś bardzo tego ciekawy. Tak się na tych chłopcach zawiodłem. Dużo wiesz o synach Valerio? Oczywiście, po części to ja ich wychowywałem. Gdy któryś coś zbroił, to najpierw przychodził do mnie, żebym pomógł mu uspokoić ojca. Holdwiga uczyłem pracy przy winoroślach, a Andreasowi pomagałem przy rachunkach. To były takie spokojne czasy. Yeah, so it's clear that Holweg is the master winemaker and Andreas is the bookkeeper, the accountant, basically. So together they would be way more powerful business-wise. Co poróżniło braci? Głównie to ich ojciec. Zdecydował, że jeden syn zajmie się wyłącznie uprawą, a drugi handlem. Twierdził, że ogólna edukacja obu nie wyjdzie na dobre, bo będą się orientować w każdej dziedzinie po trochu, ale w żadnej nie zostaną mistrzami. W efekcie bracia się poróżnili. Jeden zawsze zazdrościł drugiemu tego, co potrafił, bo zmyślność w rachunkach i umiejętność uprawy winorośli mają różne zalety. Valerio przepisał winnicę Andreasowi i Holdwig nie wytrzymał. Jest starszy i uważa, że ma więcej praw do majątku, stąd jego zdecydowane działania. Jest szansa na pogodzenie braci? Niestety, nadzieja na zgodę umarła razem z Valerio, bo tylko on potrafił nad nimi w pełni zapanować. W swoim dzienniku wspomniał, że chciałby widzieć swoich synów zarządzających winnicą wspólnie. Nie zapisał tego w testamencie, bo dzielenie spadku pomiędzy dwie osoby wymaga dodatkowych formalności, których Valerio nienawidził załatwiać. Liczył, że bracia sami się zorganizują, ale niestety. Okay. Możesz mi opowiedzieć o śmierci Valerio? Wolałbym o tym zapomnieć. Załadowaliśmy wóz z deskami, bo trzeba było podreperować budkę na stoku. Byliśmy we trzech. Ja, Holdwig i Valerio. Mówiłem, że desek jest dużo i żeby to rozłożyć na 2 razy. Ale i Valerio, i Holdwig uparli się, by załadować wszystko naraz. Pech chciał, że dzień wcześniej padało, a jakie ścieżki u nas, to sam wiesz. Wpadliśmy w kolejnę i utknęliśmy. Ja z Holdwigiem pchaliśmy z tyłu, a Valerio podważał koło. Żeśmy cholera tyle siły mieli, że wóz wyskakując z błota obalił się na bok. Valerio nie zdążył uskoczyć. Okay, so he got crushed by a cart. A co jakby ktoś załatwił brakujące formalności? Przecież mówiłem, że Valerio tego nie zrobił. On może nie, ale ktoś inny. Chcesz podrobić testament? To się nie godzi. W dodatku dokument musiałby przejść przez radcę miejskiego. To niemożliwe. No i bracia już go widzieli, więc dlaczego mieliby się przejąć podróbką? A co jeśli Valerio zdecydował się załatwić formalności i sporządził inną wersję testamentu, zatwierdzoną przez radcę miejskiego? Tylko że radca zawsze chciał przyłączenia winnicy do miasta, szczególnie po buncie Valerio. I dlatego nie przekazał braciom nowej wersji, bo nie miał w tym interesu. Komuś, kto samotnie zarządza winnicą, jest łatwiej dyktować warunki, prawda? Interesting. Niech pomyślę. Gdyby tak wprowadzić zapis mówiący, że gospodarstwo zostanie nienaruszone tylko jeśli synowie Valerio będą ze sobą współpracować. That's W smart. przeciwnym wypadku winnica przeszłaby w ręce miasta, czytaj radcy miejskiego. Pytanie tylko,
Czy go przekonamy do złożenia podpisu? O to się nie martw, poradzę sobie. Cóż, dobrze. Przyjdź jutro. Ja przygotuję treść dokumentu i znajdę dziennik Valerio, żeby ktoś mógł napisać testament takim samym charakterem pisma. Przygotujesz treść? Tak, a co myślisz? Że przez lata pracy winnicy nie miałem okazji pisać ważnych dokumentów w zastępstwie niedysponowanego Valerio? Proszę, proszę, Drunk, zaskakujesz indisposed mnie. Valerio. Co? Pilnowa oczu. Okay, so we need to wait until the next morning until he has the document ready for us. And I just love how this guy is just... He's not even bothering to eavesdrop. He's just in my freaking face. Let's go find a bed and rest. I think since fail, well, what a name. What a cursed name the guy has. I think since fail is now in the city, we can use his bed. And I really love the cleverness of this quest. We are going to write a will that specifically says that neither Andreas nor Holdwig can have the farm by themselves. They either work together or the farm goes to the city. So that's a pretty persuasive argument. So let's just sleep until the next day. Rest until the next morning. You slept well and felt rested. Maybe some new random encounters are gonna spawn right now. And we can just go back to Liam, get the... I'm curious, have these respawned? No. I'm guessing that you can only loot them once. Took me about 15 minutes, by the way, off screen to loot all those grapes. I do love that the environment is way more interactive than Gothic 2. So okay, let's talk to Liam. Is everything ready? Przygotowałeś wzór? Tak, oto on. Potrzebujemy 2 egzemplarzy. Jeden dla nas, drugi do archiwum radcy. Jasne, teraz jeszcze próbka pisma Valerio. Proszę, to jego dziennik. Tylko niech po wszystkim wróci do mnie w jednym kawałku. Okay, let's quickly read the documents that this guy gave us. So, training in Araxos. MG Araxos. In the interest of performing the best possible service, MG Araxos offers free combat training, main guild, I'm assuming, or I have no idea what it's supposed to be. Strength training, Sunder, Runners, Adelard, LS, Ingor, LLS. Okay. This is requested that trainers assigned to a higher level guild members not train low level guild members. Okay. Trainers may provide training in other areas. In that case, they have the privilege of organizing training on their own. List compiled by Adelard and Garrus. So, runners, LS. What does LS mean? What is it? IS. Learning strength? Learning... Or is it one-handed? One-handed? Is that supposed to mean? I have no idea. In any case, we aren't interested in that. We are interested in... We know this one. The will template. I, Valerio, have decided all my possessions shall be placed in the care of my 2 sons. They shall jointly manage what I have given them. Because of their abilities and learning, I command that they divide their duties as follows. The older, Holvig, shall be in charge of all matters of the land, its cultivation, and the processing of fruits into the finest wines. The younger, Andreas, will be in charge of the vineyard's funds, contracts, and paying workers. And the diary breaks my heart to see this unhealthy rivalry between my sons. Did I not spend enough time with them as children? I have worked all my life to make this vineyard the jewel of Archolos. I have raised and educated my sons so that together they will be able to lead my creation into a golden age of prosperity. Just what do I have to do to get them to finally work together?
If Holvik does not curb his impetuousness, I'll be forced to hand over the vineyard to Andreas. Although he is much less good at fieldwork and winemaking, he can manage the finances and contracts, and Adonis himself knows how important that is in these uncertain times. If only there was another solution. So yeah, realistically speaking, Andreas is probably the better choice. But then again, together they are stronger. Unfortunately, Holvik is pretty much of a dumbass. Okay, so we have the will, we have the template. We need to go to... What does the quest say? Maybe Wenzel will be tempted. I'll visit his shop by Matei's office. Okay, let's go into the city and talk to Wenzel, and then afterwards Matei. Okay, let's talk to Wenzel. Witaj w trzech Witaj. Can you draw up a document for me? Mógłbyś sporządzić dla mnie pewien dokument? Zależy, jaki? Chodzi mi konkretnie o testament, według tego wzoru. Hej, zaraz, co ty sobie myślisz? Przecież to podróbka testamentu. Yes, To, że umiem zręcznie posługiwać się piórem, nie znaczy zaraz, że podrabiam dokumenty. Yeah, how much do you want? A podrabiasz? Nie, Nie. The Polish no, nie. przynajmniej teraz. Co przez to rozumiesz? Straż wokół mnie węszy i boję się, że wygrzebali pewne brudy z mojej przeszłości. Jeśli te dowody znikną, chętnie rozważę twoją propozycję. Mam okradać strażników i utrudniać im śledztwo? Nie masz problemu z fałszowaniem dokumentów, a z tym już tak? No pewnie, o wiele łatwiej jest wpaść. Dobra, to inaczej. Dowody znikają, obie fałszywki się pojawiają. Bo przecież potrzebujesz też egzemplarza dla radcy miejskiego, prawda? Okay, let's get rid of the Niech evidence. ci będzie. Pozbędę się wszelkich dowodów. Wiedziałem, że swój z ciebie chłop. Poszukaj strażnika Dastera. To on ostatnio kręcił się wokół mojego domu. Sprawdź, co wie i usuń wszystko, co może wskazywać na moją winę. Okay, let's talk to Duster, who is just in front of Wenzel's house. Witaj. W czym mogę ci pomóc, obywatelu? How can I help you, citizen? Widziałem cię przy chacie Wenzela. Jest to coś podejrzany? To poufna informacja. Mieszkam w pobliżu. Jeśli ma coś na sumieniu, to chciałbym pomóc uczynić moją dzielnicę bezpieczniejszą. Domyślasz się, jak to podejrzanie brzmi, prawda? Maybe a few coins will fall into my pocket in the process. I think that's a mistranslation. Może przy okazji do mojej kieszeni wpadnie parę monet. Normalnie to bym cię wykopał do kosza. Oh, or not. Ale możesz idealnie nadać się do mojego planu. Chcę, byś poszedł do jego domu i rozejrzał się. Być może przy tobie będzie mniej czujny i na coś trafisz. Zobaczę, co da się zrobić. Oh, so we're basically asking for payment to help this guy out, I see. Jak się ma... Ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. To by nam przecież dało przewagę nad orkami. Okay. So basically we're gonna spend, a fade in, fade out transition in Wenzel's house. Hej, And this guy is like, co... Męczy mnie ta is he his apprentice Hey. or... Wait, your name is Co Arthur słychać? Męczy mnie ta and your name is Erwald. Hej, ty! Witaj w... Okay. Did I ever read Book Stan over here? Who does not remember Maximus III, the conqueror of Archolos? Okay. You can pause the game right here if you want to read this. Is someone a Fog's Fig. This is how the kingdom lost the battle of the Eastern Archipelago. The orcs created a magical fog that enveloped the Myrtanian fleet, and they couldn't coordinate, and so they lost. Cool. Let's tell Duster we haven't found anything. Niestety, nie udało mi się niczego znaleźć. Z braku innych pomysłów spróbowałem z nim porozmawiać. Zgłupiałeś?
Mogłeś spalić swoją przykrywkę! Nie martw się, niczego się nie domyślił. Faktycznie węzeł nie zachowuje się do końca normalnie. To znaczy? Chyba nie domaga z głową. Nie jest jednak niebezpieczny. Raczej po prostu zdziwaczały. To fakt. Kilka razy odniosłem takie wrażenie. Może masz rację. Ja uganiam się za dziwakiem, a fałszerz wciąż grasuje na wolności. Masz tu kilka złotych monet za watykę. So you're chasing a forger, huh? And these four citizens, no. They're not part of any Jak encounter. ciągle myślę, jak... So yeah, that's a cool dialogue, by the way. I'm trying to convince the higher up to use more gunpowder. Yeah, I like the fact that the developers also probably raised the same question in the meeting between themselves. Widzisz? To nie było takie trudne. Yeah, calm down. It was a misclick. Jeez. Yeah, it's gunpowder technology, man. It should change the face of warfare. Come on. Hej, Okay, let's Witaj talk to Wenzel. Give him the all clear. Duster da ci już spokój. A dowody? Co z nimi zrobiłeś? Nie było żadnych dowodów. Miał co do ciebie tylko podejrzenia, ale wybiłem mu je z głowy. Na przyszłość bądź ostrożniejszy. Wkrótce może znowu trafić na twój ślad. Rozumiem. Kto wie? Może to znak, że czas przenieść się na Korinis? Przy tych wszystkich skazanych pewnie można dorobić się fortuny na fałszywych dokumentach. A, masz coś dla mnie, prawda? Jesteś w stanie przepisać dla mnie testament pismem z tego dziennika? Czy jestem? Jasne, że tak. Daj mi parę monet i biorę się do pracy. Come on, I saved your life and you still want money. Spełniłem twoją prośbę, a ty jeszcze chcesz pieniędzy? Wolisz to zrobić sam? Dobra, ale nie myśl, że dostaniesz ode mnie jakieś krocie. Okay, 25 gold. Masz i pamiętaj, 2 kopie. Oby ci się udało. Cokolwiek planujesz zrobić z tym dokumentem. Żegnam. Okay, and do you have Proszę. any other interesting books? He does not. There are also a couple of bestiary books in our inventory I forgot to read. So we have one for harpies. Oh, I actually read them. And we have one for scavengers. Okay, cool. Do we have anything else we haven't read? Let's read Valerio's will. Okay. Okay, this is my last will, and it is above any previously written statements. Okay, good to know. And this is the note by Alina's body. And now we need to go to Mate, which is also a notary office, and have him officially legalize and apostille these documents. So I came about the conflict of Valerio's sons. Przychodzę w sprawie konfliktu synów Valerio. Niestety nie mogę nic poradzić. Według testamentu winnica należy do Andreasa, więc zachowanie Holdwiga to zwykły bandytyzm, czyli sprawą powinna zająć się straż. A gdyby znalazła się aktualniejsza wersja testamentu Valerio, która pogodzi braci? Nawet gdyby się odnalazła, można ją łatwo podważyć. Nie została zatwierdzona przez urzędnika. Cóż, tak się składa, że jestem w posiadaniu niezatwierdzonego dokumentu. Wystarczy, że złożysz na nim swój podpis. Czemu miałbym to zrobić? I jakim cudem udało ci się coś takiego znaleźć? Nie jest to czasem jakiś falsyfikat? Pokaż. Oh, it's totally not a fake. Wygląda autentycznie. Skąd to masz? So, if we tell him that Liam had it, it's the only answer he'll actually believe. If we say I found it in the vineyard, or what does it matter, he's not gonna buy the story. Miał go Liam. Bał się Holdwiga, więc wolał się z nim nie wychylać. Stary Liam, powiadasz. On jeszcze żyje? Ha, to interesujące. Liam miałby się bać kogoś, kogo pomagał wychowywać? Chociaż w sumie, po działaniach Holdwiga to jednak nie takie dziwne. Czyli umowa stoi. Przypieczętujesz testament? Najpierw musisz dla mnie zrobić jeszcze jedną rzecz. Tak? Zdradź mi, kto podrobił dokument. No, I will not disclose my associate. Nie mogę ujawnić mojego współpracownika.
W takim razie będziesz musiał wnieść opłatę za cały proces legalizacji. Co? Takie jest prawo. Miasto musi mieć zysk za pomoc w załatwianiu. Okay, so 100 gold pieces. Dobra, proszę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I oto mój podpis. Przekaż drugą kopię i moje pozdrowienia braciom. Dziękuję. Powiadomię ich najszybciej, jak to możliwe. Nie mam. Okay, and Wenzel, you son of a bitch, you should be incredibly grateful to me that I saved your hide again, and you dare ask me for Hey, 25 gold witam. pieces? How are you Co, doing? odkąd pozbyłeś się tego całego Dastera? Yeah, just save your ass from prison, man. Come on. Anyway, let's look at how the will, the final version. I approve the validity of this document, scribe mate. Okay, cool. Well, in that case, let's go back to the farm and deliver the good news to Liam. Okay, let's talk to Liam. Hi, Liam, I have everything Mam ready. testament. Pokaż. Yeah, thank you for obstructing my field of view, you son of a bitch. Świetna robota. Gdybym nie wiedział, że to podróbka, to sam dałbym się nabrać. Okej. Teraz ja odegram swoją rolę. Z tym dokumentem zaprowadzę nowe porządki, które na pewno ucieszyłyby Valerio. A new order shall be established by us. Magazyn, a co? An order that will please Valerio and usher in untold riches. Well, not for us at least. We actually paid a lot of money for this quest, over 100 gold. So let's talk to Holwig. Boys farm, old Liam. Okay, I can go back to Bradlock and give him the news. Okay, so once we deliver the quest to Bradlock, Andreas and Holwig should both be here. Let's go to Bradlock in this case. Okay, let's report back in, tell Bradlock that the quest is over, and let's see, do we get a decent I jak ci reward? poszło? Shouldn't I report to the boss? Nie powinienem złożyć relacji szefowi? Nie. Masz ją złożyć mnie. Nie. Okay. Bracia zarządzają winnicą wspólnie. Co? Jak to? Pogodziłeś ich? Tak, znalazłem nową wersję testamentu Valerio, w której nakazuje on wspólne rządzenie majątkiem przez Andreasa i Holdwiga. Takiego obrotu spraw się nie spodziewałem. Przyjdź tu jutro. Przekażę wiadomości Volkerowi. Czuję, że czeka na ciebie ciężki mieszek złota. Okay, 1000 experience Chwila. points. And we need to come back the next day. Well, let's do exactly that. Let's wait a day, shall we? Yeah, okay, it's morning of the next day. Let's pick up our reward. Co z moją nagrodą? A ja już liczyłem, że całe złoto zostanie dla mnie. Myślałem, że Volker hojniej wynagradza za pracę. Nie był zadowolony? Był i to bardzo. Niestety złoto będzie mu bardzo potrzebne, aby pomóc pogodzonym braciom. Sam rozumiesz, dla dobra Archolos. Lepsze to niż nic. Yeah, okay. Co? Próbujesz się wkupić w moje... What do you mean, buy myself, Co? Próbujesz się buy wkupić w into moje my good łaski? graces? Lorenzo nie płaci już tak. Huh, I see. Okay, so that quest is done, and if we come back to Valerio's vineyard, let's see if the brothers have anything else to say. Okay, let's see what Holvig and Andreas have to say about their newfound brotherly love and friendship. Andreas, how's the situation? Jak sytuacja na winnicy? Ja zajmę się finansami, a Holdwig uprawami. Dokładnie tak, jak życzył sobie tego nasz ojciec. Kto by pomyślał, że dopiero jakiś obcy na... Yeah, and no reward? Come on. Jak sytuacja na winnicy? Duch naszego ojca może być teraz spokojny. A to wszystko dzięki tobie, przyjacielu. Naszą winnicę czeka nowa era dobrobytu. Okay, and that's it? Duch nasz... Not even a bottle of wine as a thank you? Nothing else? Seriously? Nada? Zilch? Zero barat? Come on. Okay, I guess this is yeah, this is the quest.
Okay, I think we have maybe time for 1 or 2 more random encounters before the episode ends. So let's see if we can find a couple, because a couple of days have passed, which means that the game has rolled for a couple of random encounters to happen somewhere. So let's see if we can actually find them, shall we? Okay, so I found one in Selbach, the poor Hej, farmer. młody, chcesz poznać sekretny przepis? Kiedyś byłem kucharzem i gotowałem przepysznie. Daj trochę złota, a sam się przekonasz. Yeah, okay, 50 gold Jasne, pieces, huh? trzymaj. Dzięki. Bierzesz 2 chwasty i wrzucasz do gara. Jak się rozgotują, to można już jeść. Doesn't sound Nie tasty. brzmi zbyt smacznie. Ale właśnie smakuje. Kup ode mnie składniki i przekonaj się sam. So 20 gold pieces, huh? Chcę kupić chwasty. Proszę bardzo. 20 gold pieces for free weeds? Wynoś się. So we can chase him away, huh? So where does he go if we chase him? I'm assuming he's gonna go the same route as everybody else, right? So let's test out this theory. So let's see what happens if we cook the wheat stew, I suppose it's called. Where the hell am I gonna... Where the hell do I find a frying pan? I'm guessing we can use Marfa's workshop or Marfa's kitchen. Let's see. Wheat stew. So what do we get for all of our efforts? Prepare a meal. So what is it called? Man, so many recipes. Jeez. I think this is a recipe overload. Miserable wheat soup. So if we cook all of them, we have 46 miserable wheat soups. So let's see, how do 46 miserable wheat soups look like? So not a very flavorful wheat, but it does increase our health by a varied diet. A dish eaten only by people starving. 13 hit points, huh? That's not a lot, actually. Okay, let's see if we can find just one more random encounter before we end the episode. Aha! I did find one random encounter, so because the day is over, we find 2 weed smokers behind the church. Co? Mówiłeś, że nikt tutaj nie zagląda. Cóż, przynajmniej Cliff jest blisko. So yeah, they're gonna try to kill us, because they're assholes. Fortunately, magic solves a lot of problems, so what do we get for our efforts? Just a little bit of gold. So yeah, that's one random encounter off the list. 2 heavy smokers. So let's see if we can find one last one. So yeah, I think that's about it. I also bought a permanent life potion from Hirschlick, and now we are poor again. And I also found something interesting, a joint of strong tobacco I found on a miscellaneous trader. So joint created from carefully selected tobacco leaves for smoking connoisseurs only. What does this give us? Oh, 25 experience. Interesting. Oh, poor Marvin. Oh, you have suffered so much. They got you drunk, they got you wet, they got you high, and now you are a mercenary. Okay, I think this is enough for this episode. Yeah, we're gonna see each other in the next episode with unfair competition. And we need to talk to Caramon in the next one. And figure out the way to... what? We need to learn something about the smugglers. Yeah. So, thank you guys. Gonna see you next time. You can like and subscribe and all that jazz. Also got a Patreon or a Buy Me a Coffee account if you wanna help support the channel. And the most important thing, as always, and I'm never gonna get tired of saying this, the most important story in the world is your own. Cheers, guys, and take care of yourselves.